Clayton. Profesor ukończył z wyróżnieniem specjalizację farmakologia medyczna na Uniwersytecie w Edynburgu. Był przewodniczącym Forum do Spraw Żywności i Zdrowia w Wielkiej Brytanii oraz starszym doradcą naukowym przy Brytyjskim Komitecie do Spraw Bezpieczeństwa Leków. Współpracuje z wiodącymi lekarzami, naukowcami klinicznymi w ośrodkach wiedzy klinicznej w wielu krajach, projektując i nadzorując badania przedkliniczne i kliniczne w interwencjach farmakologiczno-dietetycznych. Przepraszam. Autor wielu książek i publikacji na temat wpływu substancji zawartych w pożywieniu i ich wpływu na zachowanie poprawę zdrowia. Paul wygłosi za chwileczkę prelekcję na temat roli kwasów tłuszczowych i czynników dietetycznych w leczeniu chorób zapalnych. Paul Clayton, welcome. We have a lot of material to cover, so I'll begin directly. Mamy dużo treści do przekazania, także przejdziemy do tego bez przedłużania wstępu. The first point I want to make is that our public health is in a very bad condition. Po pierwsze chciałbym powiedzieć, że stan zdrowia publicznego jest dzisiaj bardzo kiepski. And it's continually getting worse. To jest sytuacja, która się niestety pogarsza, która trwa. You all know friends or family members who have cancer or heart disease or dementia or allergies. The list goes on and on. Każdy z nas ma w rodzinie lub wśród znajomych ludzi cierpiących na raka, choroby serca, demencję, alergie, wszelkiego rodzaju schorzenia. And we are told that these diseases are unavoidable. They simply reflect the fact that as a population we are getting older. But that is not true. I bardzo często słyszymy, że te wszystkie choroby są naturalnym zjawiskiem, logicznym efektem tego, że populacja żyje coraz dłużej, ale to nie jest prawda. We know of populations that have lived in other places or at other times where as they become older, they do not develop the diseases that we have. Znamy bardzo wiele przykładów populacji z innych części świata, populacji z innych epok, które również osiągały bardzo zaawansowany wiek lub dalej osiągają bez takich negatywnych skutków ubocznych. But at last we are in a position to explain some of these differences. Ale dzisiaj możemy przynajmniej wytłumaczyć, z czego te niektóre z tych różnic się biorą. And at the heart of this problem is a phenomenon that we call chronic inflammation. I sednem tego problemu jest zjawisko, jakie nazywamy przewlekłym stanem zapalnym. I'm sure you've heard of chronic inflammation, and you've heard that somehow it is responsible for the diseases that we call the diseases of civilization. Bardzo często mówi się dzisiaj, że właśnie to zjawisko jest źródłem szeroko pojętych chorób cywilizacyjnych. But what is chronic inflammation? Ale czym dokładnie jest taki chroniczny stan zapalny? Why does it start? Z czego się bierze? How does it harm us? W jaki sposób nam szkodzi? And how can we stop it? I co możemy z nim zrobić, żeby go powstrzymać? And I will explain all of that this morning. Dzisiaj chciałem to wszystko Państwu wytłumaczyć. One of the first problems that we have to consider is the fact that as populations we are becoming heavier. Pierwszym z faktów, który musimy wziąć pod uwagę, to to, że przeciętnie jako populacja stajemy się coraz ciężsi. It's not really our fault as individuals. These are large social problems. I tak naprawdę w dużej mierze nie jest to kwestia naszej indywidualnej winy, ale poważny, na szeroką skalę rozwinięty problem społeczny. Caused by our low energy lifestyles and by today's industrial food. Wynika to z naszego niskoenergetycznego trybu życia, a także z przemysłowej produkcji żywności. As we become heavier, the risk of many pathologies increases. Jeżeli cierpimy na nadwagę, zwiększa się ryzyko wszelkiego rodzaju patologii. I won't review all of these, but I'll focus instead on just one, type 2 diabetes. Nie będę mówił teraz o wszystkich, ale chcę tutaj powołać się na jeden przykład cukrzycy typu drugiego. Now, type 2 diabetes reduces life expectancy by up to 7 or even 8 years. Cukrzyca tego typu zmniejsza przewidywaną długość życia przeciętnie o 7 do 8 lat. Because effectively it accelerates the entire aging process. Which process? Accelerates the aging process. Przede wszystkim dlatego, że zasadniczo przyspiesza proces starzenia organizmu. It does so by causing chronic inflammation. A dzieje się tak właśnie poprzez chroniczny stan zapalny. Which in turn increases the risk of cancer, heart disease, dementia, all of those other conditions. A to przekłada się bezpośrednio na znacząco wyższe ryzyko
demencji, nowotworów, chorób serca i wszelkich innych schorzeń cywilizacyjnych, o których mówiliśmy. And we can see the effects of this in the patterns, the public health patterns of many of the other diseases, which I will now show you one by one. Ta sama prawidłowość odzwierciedlona jest w wzorach rozwoju innych schorzeń, innych problemów zdrowia publicznego, które teraz Państwu pokażę. So since 1950, the numbers of people who are presenting with dementia have increased by 300%. Od lat 50. liczba osób, u których diagnozuje się demencję, wzrosła o 300%. But also, it's not only increasing in frequency, but it is decreasing in latency. That is, we see people dementing at younger and younger age groups. Ale nie tylko chodzi tutaj o proste zwiększenie występowalności tego problemu. Zauważono też, że demencja pojawia się u grup wiekowych, u których wcześniej nie występowała, zaczyna się znacznie wcześniej. In the 1960s, when I went to medical school, I was taught that dementia was a disease that we would see in patients in their 70s or 80s. Kiedy studiowałem medycynę w latach 60., wbijano nam do głowy, że demencja jest problemem, który obserwuje się dopiero u 70-80 latków. Now we see patients starting to show dementia in their 60s or even in their 50s. Dzisiaj widzimy bardzo często przykłady demencji już u 60, a nawet 50 kilku latów. And in fact, since 1980, the age of onset, the average age when people start to show these symptoms, has been reduced by 15 years. Od roku 80 wiek rozpoczynania się zjawiska, jakim jest demencja, obniżył się o 15 lat. Now, because once dementia starts, it inevitably progresses, and we have no drugs that can slow this. It gets worse, and so the numbers of people in the older age groups who are dying with dementia and conditions like this has increased very significantly. A ponieważ demencja jest problemem, który już się pojawi, z czasem staje się coraz poważniejszy, coraz gorszy, nie mamy specjalnie możliwości, żeby ten stan cofnąć. Możemy się sobie tylko wyobrazić, jak wielu ludzi w starszych grupach wiekowych, wielu ludzi umierających cierpi na zaawansowaną demencję. The numbers of male deaths have tripled, the numbers of female deaths have increased fivefold. U mężczyzn odsetek zwiększył się trzykrotnie, u kobiet pięciokrotnie. Which creates an enormous burden financially and technically for our healthcare system. A to ma też konsekwencję bardzo poważną w postaci wpływu efektu finansowego chociażby, efektu organizacyjnego, obciążenia dla naszego systemu opieki zdrowotnej. But the future looks even worse. Niestety przyszłość wcale nie wygląda lepiej. Because it is intimately connected to depressive illness. Niestety wiąże się to bardzo ściśle z chronicznymi stanami zapalnymi. We now understand that depression is neuroprogressive. In other words, each episode of depression causes brain damage. Dzisiaj wiemy też, że depresja ma charakter neuroprogresywny, to znaczy, że każdy epizod depresji odbija się trwale na mózgu. So a history of depressive illness increases the risk of developing dementia at a later age. Wiemy, że każdy epizod depresji zwiększa ryzyko wystąpienia demencji w późniejszych latach. And we are seeing more and more patients and younger patients presenting with depression. A widzimy też coraz powszechniej depresję u bardzo młodych pacjentów. In fact, the numbers of patients with depression are approximately doubling every generation. Można powiedzieć, upraszczając nieco, że w każdym kolejnym pokoleniu występowanie depresji u ludzi młodych zwiększa się dwukrotnie. And just as with diabetes, just as with dementia, the average age when depressive illness starts is also falling. I podobnie jak w przypadku cukrzycy, podobnie jak w przypadku demencji, również depresja zaczyna się znacznie wcześniej niż kiedykolwiek. As you can see here, in the last generation, it has fallen by about 16 years. Jak widzimy, w ostatnich latach stwierdzono spadek tego wieku, w którym depresja zaczyna występować, o 16 lat. So there's a general pattern here. Więc jest tutaj pewien bardzo wyraźny wzór. These degenerative diseases are becoming more common. They are appearing in younger and younger groups of patients. Choroby degeneracyjne nie tylko stają się coraz powszechniejsze, ale zaczynają dotykać coraz młodszych grupy ludzi. And this suggests to anyone who is familiar with these matters that we are dealing with a population that is being in some way poisoned. I dla każdego, kto jest świadomy tych wzorców,
tych tendencji jest oczywiste, że społeczeństwo, w którym dzisiaj żyjemy, jest w pewnym sensie zatrute. But there is much more evidence to support this case. Ale możemy wymieniać kolejne przykłady, które tego dowodzą. We find increasing signs of brain damage and dysfunction in very young people as well, in newborns. And you can see here in younger children with neurodevelopmental disorders. Widzimy coraz częściej, nawet u noworodków, uszkodzenia mózgu, choroby degeneracyjne układu nerwowego. It appears that something in our environment is damaging our central nervous systems, both in old age and at the very beginnings of life. So then the question that I want to address to you is, what is it doing to us during the prime of our lives? Jeżeli widzimy, że rzeczywiście istnieje coś, co odbija się na naszym zdrowiu, nie tylko w starości, ale też w dzieciństwie, to w takim razie jakie będą konsekwencje dla naszych najlepszych lat, dla lat, kiedy powinniśmy cieszyć się młodością, zdrowiem i pełnią sił? We have data to show that we are also being harmed. I will come back to that later. Dane pokazują, że oczywiście konsekwencje też już cierpimy, jeszcze do tego wrócę. But I want to continue to go through these different major causes of ill health and death to show you that this pattern of increasing frequency and decreasing latency is a very general one now. Ale chcę podać jeszcze trochę przykładów wskazujących, że ten wzór zwiększania się występowania i szybszego rozpoczynania chorób degeneracyjnych jest jeszcze bardziej powszechny. So if we focus for a moment on the musculoskeletal tissues, there is good evidence that both our bones and our cartilage, that the organization and the composition of these structural materials is also being degraded. Jeżeli mówimy o tkance mięśniowo-szkieletowej, o kościach, o chrząstkach, to zauważamy również w ich strukturze, w sposobie, w jaki są zbudowane, bardzo znaczące zmiany w dzisiejszym społeczeństwie. Let's move on to diseases that involve the immune system. Przejdźmy do chorób układu odpornościowego. Both the allergies and the autoimmune diseases are also increasing tremendously. W ogromnym stopniu zwiększa się występowanie chorób autoimmunologicznych i alergii. Cancer shows the same pattern. To samo z nowotworami. The frequency of the non-tobacco related cancers has approximately doubled since 1950. Od lat 50. mniej więcej dwukrotnie zwiększyło się występowanie raka płuc niezwiązanego z paleniem tytoniu. One cancer in particular, non-tobacco related lung cancer, as you can see here, has doubled in the last 8 years. Ten konkretny rodzaj raka występuje 2 razy częściej już od roku 2012. This is not because the population is getting older. In fact, life expectancy is falling. But further proof that this has nothing to do with aging comes from the fact that cancers in teenagers and young adults have doubled as well. I tutaj mamy bardzo wyraźny przykład tego, że nie ma to nijak w związku z wydłużającą się przewidywanym życiem przeciętnego obywatela. Zresztą tak naprawdę ta przewidywana długość życia wcale już nie wzrasta, zaczyna powoli spadać. Ale widzimy, jak często te choroby występują w najmłodszych grupach wiekowych. One cancer in particular, bowel cancer, in this very young age group, 22 to 37, has increased 4 times in the last 50 years. W ciągu ostatnich 50 lat 4-krotnie zwiększyło się występowanie raka jelit u młodych grup wiekowych, jak widzimy, 20-30 lat. My point is that despite a dominant pharmaceutical industry, our public health is entirely negative. All the trends are negative. To, co chcę powiedzieć w skrócie, jest to, że mimo rozwoju branży farmaceutycznej na całym świecie, mimo nowych odkryć, nasze zdrowie staje się coraz gorsze i praktycznie w każdej dziedzinie perspektywy są złe. The pharmaceutical approach in this context has been a comprehensive failure. I można powiedzieć, że niestety podejście farmaceutyczne, stanowisko farmaceutyczne wobec tego problemu jest w ostatnich dziesięcioleciach całkowitą porażką. And that becomes even more evident when you look in detail at people who still believe that they are healthy. To widać jeszcze dokładnie, jeżeli przyjrzymy się, jak wygląda sytuacja osób przekonanych, że w sumie są zdrowe. These chronic degenerative diseases develop very slowly. Te choroby degeneratywne, choroby krzyżowego rozwijają się bardzo powoli. They have very long latent or preclinical phases.
mają bardzo długą fazę rozwoju preklinicznego, fazę utajoną. In other words, you will develop atheroma in your coronary arteries slowly, over time, for 30, 40 years before the first heart attack. Więc na przykład, zanim spotka nas atak serca, przez 20-30 lat odkłada się płytka w naszych naczyniach krwionośnych. The calcium and magnesium salts will be leaching very slowly from your bones for half a century before the first fracture. Sole wapnia i magnezu uwalniane są z naszych kości nieraz przez 50 lat, zanim obserwujemy osteoporozę. These diseases burn underground for many, many years, and we are not aware of them until the damage is so great that finally the flames burst into the open and we realize we have a problem. To jest tak, jakby w naszym organizmie palił się ogień, którego nie jesteśmy świadomi. Dopiero kiedy ten ogień wybuchnie na powierzchni, kiedy konsekwencje są bardzo drastyczne, nagle zauważamy, że rzeczywiście coś trzeba z tym zrobić. And when we have the symptoms, it is only then that we go to the doctor. A objawy stwierdzamy dopiero wtedy, kiedy udamy się do lekarza. Which is why the doctor always arrives too late. A dlatego doktor pojawia się w tym wszystkim za późno. It is like a fire brigade that only arrives after your house has burnt halfway to the ground. To tak jakby wzywać straż pożarną w momencie, kiedy połowa domu już jest pali. When we look at populations who are young and who believe that they are healthy, when we look at them in detail, we find they are already ill. Kiedy przyjrzymy się populacji ludzi młodych, ludzi przekonanych, że muszą być zdrowi, co im się miałoby dziać, to owszem zauważamy, że również te symptomy już się pojawiają. They already have the preclinical symptoms of the diseases which will eventually become overt, will create symptoms and kill them. Szczegółowa analiza, szczegółowe badania wskazują, że już u takich ludzi czujących się świetnie stwierdza się powszechnie te prekliniczne objawy schorzeń, które pojawią się na powierzchni i staną się oczywiste za kilkadziesiąt lat. So, in a population that are young and healthy or think they are healthy, we find that 1 in 5 already have progressive liver disease. U ludzi młodych, u ludzi przekonanych, że są zdrowi, okazuje się, że już u co piątej osoby widzimy rozwijającą się chorobę wątrobną. We find that a third are slowly moving towards osteoporosis. Co trzeci człowiek powolutku idzie w kierunku osteoporozy. At least a fifth are already developing coronary artery disease. U mniej więcej co piątej, może co piątej osoby powoli rozwija się arteryzm. If we add in patients who already have diabetes or metabolic syndrome, you can double that percentage. It's probably at least 50% of people who believe that they are healthy. W przypadku syndromu metabolicznego i innych tego typu zjawisk ryzyko zwiększa się ponadwukrotnie. At least 1 in 5 of those people who think they are healthy are already starting to move towards dementia. Co najmniej co piąty człowiek z tych, którzy są przekonani, że są zdrowi, zmierza do demencji. But is that necessary? Is this really a part of the aging process? The answer is no, it is not. Ale czy to jest nieuniknione, czy po prostu jesteśmy na to skazani? Nie, absolutnie nie. Because when we investigate healthy people, young healthy people in vestigial cultures, we find that they do not have these early preclinical signs of disease. Dlaczego? Kiedy przeprowadzimy badania na społecznościach pierwotnych, młodych ludziach z tych społeczności, nie stwierdzamy absolutnie podobnych zjawisk zdrowotnych, podobnych patologii, jakie stwierdzamy u młodych ludzi w naszej społeczności. So in these vestigial cultures, people as they got older, they do not develop hypertension, they do not become overweight, they do not become diabetic. Dlaczego u ludzi w tych kulturach, nawet u osób starszych, nie pojawia się z wiekiem nadciśnienie, otyłość, cukrzyca? All of these problems that we think are a normal part of the aging process are not normal at all. They are in fact signs of chronic poisoning. Tak naprawdę to, co nam często wydaje się taką nieodwracalną konsekwencją naszego życia, naszego rozwoju cywilizacyjnego, jest dzisiaj naukowo już powiązane ze chronicznymi stanami zapalnymi. And this has been confirmed by one of the largest studies that is currently going on in the world today. Every year they repeat these studies and they find the same result. It is our diet that is killing us.
I te wnioski są potwierdzane z roku na rok przez badania prowadzone na największą skalę na świecie, powtarzane każdego roku, cytowane tutaj, a mianowicie winna jest przede wszystkim nasza dieta. And it is not only giving us heart disease and cancer and allergies and autoimmune disease, it is also making us more stupid. I nie tylko konsekwencje są takie, jak mówiliśmy, nowotwory, choroby serca, alergie i tak dalej, ale też spada nasza inteligencja. Not you, of course. Nie, oczywiście nie Państwo tego nie chcieliśmy. The fact that you are here today proves to me your great intelligence. To, że są Państwo tutaj z nami dzisiaj, świadczy o tym, że niektóre grupy się uchowały. But in the world outside, the trends are extremely negative. Ale niestety w naszym społeczeństwie przeciętnie tendencje są bardzo pesymistyczne. This is a very extensive and very powerful meta-analysis, and it shows that since 1950 we have lost on average 15 IQ points. To są badania, które pokazują, że od lat 50. straciliśmy przeciętnie już 15 punktów IQ. If that just sounds like a number to you, 15 points, well, I can tell you that's a lot. Wiecie, przeciętnemu człowiekowi może się wydawać, co to jest te 15 punktów, to jakaś liczba, niewiele nam to mówi, ale to jest naprawdę drastyczna różnica, jeżeli uwzględnimy skalę całej populacji. If you were to wake up tomorrow and find that your partner has lost 15 IQ points, you would notice. Zaręczam Wam, że gdybyście obudzili się jutro i stwierdzili, że Wasz mąż czy żona stracił 15 punktów IQ, to już widać różnicę, zaręczam. Fortunately, you have also lost 15 IQ points, so you don't notice. Ale na szczęście wszyscy tracimy te 15 punktów, więc wtedy różnicę trudniej zauważyć. So Homo sapiens is definitely becoming less sapiens. Więc niestety Homo sapiens już nie jest taki sapiens jak był. But we have a more substantial problem. Ale oczywiście są też dużo poważniejsze problemy. Because on current trends, there won't be any Homo sapiens at all. Bo jeżeli dalej tak będzie, jeżeli te tendencje się utrzymają, to w którymś momencie w ogóle nie będzie mowy o sapiens. This is another meta-analysis involving both international and intranational studies from all over the world. To są efekty, wyniki kolejnych badań prowadzonych w skali międzynarodowej w poszczególnych krajach. And you can see that since 1970, in the last 40 years, sperm counts have fallen by almost 2/3. Jak widać w skali świata od lat 70. Liczba plemników, czyli płodność, spadła o 40%. In clinical terms, we are seeing larger and larger numbers of males who are subfertile or clinically infertile. Widzimy w badaniach klinicznych ogromną część męskiej populacji, która jest niepłodna lub bardzo niskiej płodności. And just as with the IQ study, which showed that IQs are continuing to fall, here also you can see there is no sign of leveling off. Our IQs are continuing to be reduced. I podobnie jak na poprzednim wykresie, nie widzimy tutaj, żeby ta tendencja miała się odwrócić. Ta linia opadająca opada dalej w takim samym tempie. Our fertility is continuing to be reduced. Czyli nasza płodność również się pogarsza. If these trends continue, within the next generation we will see unplanned population implosion. Będziemy widzieli, jeżeli ta tendencja się utrzyma już w kolejnym pokoleniu, zaobserwujemy na ogromną skalę implozję demograficzną. So what I'm trying to say to you is that these health problems, both at a public level and at a personal level, are affecting us in many, many different ways. They are affecting us profoundly. Więc podsumowując, te problemy, o których mówimy, dotykają nas nie tylko w skali społecznej, co mówiliśmy, ale też w ogromnym stopniu dotykają życia poszczególnych osób. And what we now realize is that they all derive from and focus on this problem here, and this is chronic inflammation. Dzisiaj wiemy, że one wszystkie wynikają bądź wiążą się w znaczącym stopniu z tym, co widzimy tutaj na dole wykresu, mianowicie z chronicznym stanem zapalnym. Now this may seem like a complicated diagram. In fact, it is very, very simplified. I na pierwszy rzut oka ten diagram wydaje się niezwykle skomplikowany, ale tak naprawdę jest bardzo prosty. The intracellular and extracellular machinery of chronic inflammation is so complicated that to give you the full picture, it would take the entire 4 walls of this room.
Gdybym chciał przekazać Wam dokładnie cały ten mechanizm wewnątrzkomórkowy i zewnątrzkomórkowy chronicznego stanu zapalnego, to nie wystarczyłoby mi ekranów na wszystkich ścianach. So I'm going to concentrate only on this part, the bottom part, which is called the inflammazone. Dlatego chciałbym się skoncentrować tylko na tej najistotniejszej części, a mianowicie tutaj na dole na inflamazonie. That is the area where what is happening inside the cells spills out outside the cell and starts to damage our tissues. To jest obszar, w którym następuje rozprzestrzenienie się problemów, dysfunkcji z poziomu wewnątrzkomórkowego na poziom całego organizmu. Now, chronic inflammation of any kind only starts when there is a stimulus. Chroniczny stan zapalny, tak samo jak każdy inny stan zapalny, nie pojawia się znikąd. Potrzebuje jakiegoś określonego bodźca, który go wywoła. Which could be a physical injury, or it could be a microbe, a pathogen of some sort. Może to być uraz fizyczny, może to być jakiś patogen. When this occurs, you need to create some inflammation because that is part of your defense. That is involved in repairing tissues and in fighting off those pathogens. Reakcja zapalna jest reakcją zdrowia. Do pewnego stopnia jest niezbędna, żeby stworzyć warunki odpowiednie do regeneracji i zwalczenia tego czynnika, który nas atakuje. So to start the inflammation sequence, which is necessary, you have a fatty acid here called arachidonic acid. That is an omega-6 fatty acid. A więc potrzebny jest kwas omega-6, tutaj jako AA na wykresie. Kwas arachidonowy. And you can think of that as it's like the accelerator on a car. Można powiedzieć, że to jest tak jak naciśnięcie lekko gazu w samochodzie. And then because you need to be able to control this inflammation process, once the threat has been resolved, you stop the inflammation sequence with these fatty acids. They're called omega-3s, and that is like the brake on a car. Ale potrzebujemy tego tylko w momencie, kiedy nasz organizm jest zagrożony, jest poddany jakiejś presji. Kiedy problem się kończy, kiedy zagrożenie znika, organizm powinien skorzystać z kwasów omega-3, czyli EPA i DHA, które spowalniają, przywracają go do poprzedniego trybu funkcjonowania. And because life, the environment, is constantly presenting us with threats, we constantly have to use the accelerator and the brake. That's how we survive in a changing and threatening and challenging world. A ponieważ w naszym życiu zawsze jesteśmy poddawani takim bodźcom regularnie, to można to porównać właśnie do takiej jazdy samochodem, w której na zmianę dociskamy gaz i potem dociskamy hamulec. Imagine that you're driving in your car through the streets of Warsaw. That's also a challenging environment. You need the accelerator and the brake in the right proportions. Wystarczy, pomyślcie Państwo o tym, jakbyście mieli przejechać przez Warszawę, tak? Jest to też stresujące środowisko i bez gazu i hamulca się nie da. Which is why it is very important to have in our cell membranes and in our diet the right ratio of the omega-6s and the omega-3s. Dlatego niezwykle istotne jest, żeby nasz organizm mógł funkcjonować poprawnie, aby była w nim odpowiednia ilość kwasów omega-3 i omega-6, które będą to regulować. So let me show you how they switch on the inflammation sequence. We have to do a little bit of biochemistry, but I'll keep it very simple. Teraz, żeby wyjaśnić to Państwu, proszę wybaczyć nieco bardziej skomplikowany wykład z biochemii, ale mam nadzieję, że będzie to zrozumiałe. In the inflammazome, there are really only two compartments, an upper compartment and a lower compartment. Muszę powiedzieć, że w inflamazomie da się wyróżnić dwa działy, górny i dolny. And here it is the ratio between the omega-6 and the omega-3 fatty acids that is so important in determining whether you have too much, too little, or just the right amount of inflammation. Tutaj niezwykle istotny jest stosunek kwasów omega-3 i omega-6 w naszym organizmie. Czy jest on odpowiedni, czy też może zaburzony w którąś stronę. If you have too much omega-6, and most of us do, because of the way in which today's food is produced, this creates an environment inside the cell which produces too much inflammation. W dzisiejszym świecie, ze względu na naturę przemysłu spożywczego, dostajemy zwiększoną dawkę kwasów omega-6. W związku z tym zaburzenie w tą stronę jest powszechne i w efekcie nasz organizm jest nieustannie poddany stanom zapalnym.
Now, all the cells in our body are always communicating with the cells around them through many different channels. One of the channels that they use to communicate are through little particles called exosomes. Nasze komórki, jak wiemy, komunikują się ze sobą, wymieniają się informacjami z komórkami sąsiednimi na wiele sposobów. Jednym z nich są takie mikrocząsteczki, jakie nazywamy eksozomami. They're so small that we used to call them cell dust. Są tak maleńkie, że czasami nazywa się je pyłem komórkowym. But now we understand that they are a very potent and very influential form of communication. Dopiero od niedawna zdaliśmy sobie sprawę, jak niezwykle istotną i jak szczególnie wpływającą na nasze zdrowie są elementy. If you have too much omega-6 and not enough omega-3, then these particles, the exosomes, break down one by one and they release into the environment a group of enzymes called matrix metalloproteases. W momencie, kiedy mamy zbyt wysoką ilość kwasów omega-6, taki stan się utrzymuje, egzozomy odrywają się od komórki, uwalniają się i w efekcie w naszym organizmie są uwalniane metaloproteinazy. So this is the second or the lower chamber of the inflammasome. I w tym momencie przechodzimy do tej drugiej strefy, drugiej części inflammasonu. Now these enzymes are extremely destructive. Są to niezwykle destrukcyjne enzymy. They destroy cartilage or bone or arteries or brain cells. They destroy everything. Niszczą każdą możliwą tkankę, mózgową, mięśniową, kostną. But if you're eating a healthy diet, a natural diet, it contains compounds called polyphenols, which inhibit those enzymes and make them less dangerous. We właściwej diecie, w diecie zdrowej, w diecie naturalnej, dostarczamy sobie odpowiednie ilości związków, jakie znamy pod nazwą polifenol. Polifenole znacząco łagodzą wpływ tych enzymów. So if you have the right 6:3 ratio and enough polyphenols in your diet, everything is fine. You have the right amount of inflammation. Not too much, not too little. Więc jeżeli nasz organizm wykazuje odpowiedni stosunek kwasów omega-6 i omega-3, a także jest odpowiednio zasilany w polifenole, wówczas będzie w stanie reagować stanem zapalnym na zagrożenie zewnątrz w odpowiedni sposób i wyłączać ten stan awaryjny w momencie, kiedy nie jest już potrzebny. But the problem is, if you look at the top of the slide, that the diet today contains a very, very high 6:3 ratio. Problemem jest, tak jak mówiliśmy, to, że dzisiejsza dieta zawiera zbyt wysoką liczbę kwasów omega-6 w stosunku do reszty. So the first chamber in this inflammasome overheats. Można powiedzieć, że ta pierwsza komora, pierwsza strefa inflammasomu się przegrzewa. The second problem with today's industrial food diet is that the polyphenols have been removed. Drugim problemem związanym z naszą industrialną dietą, z przemysłem spożywczym jest to, że polifenole są w nim w dużej mierze nieobecne. And so the second chamber in the inflammasome also overheats. W efekcie przegrzewa się również druga strefa, druga część inflammasomu. And now your immune cells are releasing large amounts of these very dangerous and destructive matrix metalloprotease enzymes. I w tym momencie do organizmu uwalniane są ogromne ilości metaloproteinaz o bardzo destrukcyjnym wpływie. They're called matrix metalloproteases because they dissolve the extracellular matrix. Są tak nazywane, ponieważ one niszczą, rozpuszczają matrycę międzykomórkową. Matrycę międzykomórkową. Now the doctors here know what that is, but for everybody else, this is a three-dimensional mesh of microfibers that holds all of your cells together. Dla tych, którzy nie są lekarzami, wyjaśnię, ta macierz to jest sieć mikrowłókien nadających i utrzymujących strukturę naszego organizmu, strukturę każdej tkanki. You know about collagen, of course, that's one of the fibers. Jeden z nich jest kolagen, powszechnie znany. But there are many different types of collagen. Ale również kolagen występuje w bardzo wielu różnych formach. And there are many other types of fibers as well. A oprócz tego jest całkiem sporo innych rodzajów włókien. So this matrix is actually a very complex, organized structure. In fact, it is an organ in its own right, just as important as the liver or the heart or the kidneys. Ta macierz jest niezwykle skomplikowana. Można powiedzieć, że jest osobnym organem na takich samych prawach, w cudzysłowie, jak wątroba czy serce. So when the immune cells are releasing these enzymes, they dissolve all of those fibers and you turn into goulash.
W momencie, kiedy nasze komórki układu odpornościowego uwalniają duże ilości metaloproteinas rozpuszczających tę macierz międzykomórkową, nasze tkanki zaczynają wyglądać jak gulasz. Now, even although you might not know it, you have heard of these enzymes. Być może nie słyszeliście jeszcze o tym bezpośrednio, ale na pewno gdzieś spotkaliście się z tymi enzymami. They are the same enzymes that are produced by what we call the flesh-eating bacteria. To są te same enzymy, jakie są produkowane przez tak zwane mięsożerne bakterie. These bacteria release large amounts of these enzymes in a very short period of time, and they dissolve everything. Są to bakterie w szybkim tempie uwalniające bardzo duże ilości tych enzymów i rozpuszczające nasze ciało. These are the same enzymes that are produced by chronic inflammation, not all at once, but very slowly, over years and decades, and this is what causes the loss of bone or cartilage or artery or brain cell. This is the mechanism of chronic degenerative disease. Te same enzymy, dokładnie te same, są uwalniane w nieco mniej spektakularnej formie i w wolniejszym tempie przez nasze komórki w momencie wystąpienia chronicznego stanu zapalnego. Rozpuszczają nasze tkanki mięśniowe, stawowe, mózgowe i w efekcie nasz organizm podlega z kroku po kroku podobnym wpływom. The problem is that because our diet has changed so much, the ratio of omega-6s to 3s has increased from 2 or 3 to 1. It is now in Europe an average of 15 to 1. Ze względu na naszą dietę przeciętna proporcja kwasów omega-6 do omega-3 w organizmie zwiększyła się z 2-3 do 1, jak było wcześniej, do współcześnie 15 do 1 w populacji europejskiej. In North America, where they eat a diet that is even more processed and worse than ours, their average ratio is 25 to 1. W Ameryce Północnej, gdzie żywność jest jeszcze bardziej przetworzona, dieta jest inna, stosunek ten wynosi 25 do 1. And when you analyze historical data, you can see that our intakes of polyphenols have fallen by approximately 90%. A jeżeli przyjrzymy się spożyciu polifenoli, to obserwujemy, że spadło ono o jakieś 90%. So here are two of the dietary reasons why we have so much inflammation, why we have so much more degenerative disease than was the case a century ago. Dlatego widzimy teraz dobitnie, w jak ogromnym stopniu zwiększa się występowanie chronicznych stanów zapalnych, a w efekcie chorób degeneracyjnych, co było zjawiskiem całkowicie niespotykanym jeszcze 100 lat temu.